Nazywam się Piotr Czaban i witam Was na kanale Czaban robi raban. Miałem opowiadać o muzyce i przyrodzie. Jednak od 2021 roku informuję głównie o kryzysie humanitarnym, który nadal trwa. I dzieje się tu, gdzie mieszkam, czyli na Podlasiu, na pograniczu polsko-białoruskim. Czasami poruszam też inne, ważne dla mnie tematy. Wszystkie moje publikacje powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli uważasz, że to co robię jest ważne, dołącz do tego grona. Z kolei stawiając mi wirtualną kawę na portalach Subpi i Buy Coffee, stawiasz na niezależne dziennikarstwo. Czabanowi trzeba postawić zarzuty. Tego żądała od prokuratury Straż Graniczna. Ta sprawa ma swój finał. Jaki? O tym opowiem Wam w dzisiejszym programie. A oprócz tego zacytuję Wam pytania, na które do tej pory nie chce odpowiedzieć Straż Graniczna. Wszystko zaczęło się od materiału, który opublikowałem na moim kanale Niebezpieczna Straż Graniczna. W tym to wideo opowiedziałem Wam ze szczegółami i z dowodami, z zeznaniami świadków o tym, jak jedna placówka Straży Granicznej na Podlasiu łamie prawo. Też tam wspomniałem o tym, co się działo na innej placówce Straży Granicznej. Te wszystkie tematy zebrałem i znacznie wcześniej przekazałem prokuraturze, a po publikacji tego wideo, które możecie zobaczyć na moim kanale, Straż Graniczna postanowiła odpowiedzieć. W jaki sposób? Składając zawiadomienie do prokuratury, żądając ścigania mnie. O co chodziło Straży Granicznej? Generalnie o to, żeby mnie sparaliżować, przestraszyć, żebym przestał opowiadać o tym, co się dzieje na pograniczu polsko-białoruskim, żebym nie mówił też o tym, jak niektórzy funkcjonariusze tej Straży Granicznej, bo nie cała Straż Graniczna, nie wszyscy, ale jednak zdarza się, że funkcjonariusze tej jednostki łamią na pograniczu prawo. Jeżeli nawet uda się to zdokumentować i o tym opowiedzieć Wam na moim kanale, to powinienem za to odpowiedzieć i generalnie nie powinienem do tego tematu się dotykać. Zarzut pierwszy, główny, dotyczył właśnie tego, że miałem pomówić, był też drugi. W tym materiale opublikowanym w wersji na stronie mojej na Facebooku przez sekundę pojawiła się twarz strażniczki granicznej. Ja generalnie zamazałem wszystkie te twarze funkcjonariuszy, pozmieniałem też im głosy, ale przez moją nieuwagę 1 sekunda materiału jest taka, na której widać było twarz funkcjonariuszki. Tego nie było w wersji na YouTubie. Gdy policjant, który prowadził tę sprawę, ze mną rozmawiał i zwrócił mi uwagę na to, że właśnie na Facebooku jest taka wersja, no to ja bez większego jakiegoś takiego czekania i dywagacji po prostu usunąłem tę wersję na Facebooku, ale na YouTubie cały czas ten materiał jest dostępny. Niebezpieczna Straż Graniczna. O szczegółach dowiecie się właśnie oglądając ten materiał. Sprawa została na początku zgłoszona do prokuratury rejonowej w Sokółce, a ta, co mnie też zaskoczyło, jak się okazuje, odmówiła badania tej sprawy i przekazała ją do prokuratury w Białymstoku. To działo się w styczniu. Ja też kilka tygodni temu wystąpiłem z pytaniem do prokuratury w Białymstoku o to, na jakim etapie jest ta sprawa, czy te zarzuty zostały mi postawione, czy też nie. No i się okazało, że nie dostanę tej odpowiedzi. Otrzymałem po kilku tygodniach pismo z prokuratury, gdzie właśnie uzasadniając to, że nie otrzymam tej odpowiedzi, prokuratura stwierdziła, że nie jestem stroną w tej sprawie, w związku z czym ta odpowiedź mi po prostu nie przysługuje. Ponieważ prokuratura nie udzieliła mi odpowiedzi, zadzwoniłem do dziennikarki Radia Tok FM, do Anny Gmiterek-Zabłockiej, która jako pierwsza opisała sprawę tego, że Straż Graniczna ściga Czabana. No i ją poprosiłem o pomoc. Skoro mi prokuratura nie odpowiedziała, bo nie jestem stroną, no to może jakiemuś postronnemu dziennikarzowi, dziennikarce udzieli tej odpowiedzi. I taką odpowiedź prokuratura ani udzieliła. Okazuje się, że nie będę miał postawionych zarzutów, że prokuratura w Białymstoku umorzyła postępowanie i nie uwzględniła wniosku Straży Granicznej o ściganie Piotra Czabana. Tym się zakończyła ta szarża Straży Granicznej, ta próba zastraszenia mnie i zamknięcia mi ust w sprawie tego, co się dzieje na pograniczu polsko-białoruskim. Ale tutaj uwaga, bo
Straż Graniczna tak naprawdę sama sobie strzeliła w stopę. Te wątki, te tematy, które poruszyłem w materiale Niebezpieczna Straż Graniczna, wcześniej, tak jak Wam mówiłem, zgłosiłem do prokuratury. I w międzyczasie, kiedy Straż Graniczna żądała od prokuratury ścigania mnie, prokuratura wszczęła śledztwa, nie umorzyła tych moich zgłoszeń, a wszczęła śledztwa i bada konkretne przypadki łamania prawa przez strażników granicznych, o których to mówiłem właśnie w tym archiwalnym materiale wideo. Więc tak naprawdę możecie sami ocenić, no bo prokuratura wnikliwie przeanalizowała zarówno wniosek Straży Granicznej, jak i moje zawiadomienie wraz z dowodami. W moim przypadku nastąpiło umorzenie, a w przypadku strażników granicznych, o których mówiłem, prokuratura prowadzi śledztwo. To oznacza, że te dowody, które przekazałem, były bardzo mocne i dające podstawy do tego, żeby dokładnie przyjrzeć się, jak wyglądały działania strażników granicznych, jak traktowali ludzi. Ja przypomnę pokrótce, że chodziło o to w tych moich zawiadomieniach, o to, jak strażnicy graniczni przewozili ludzi w bagażniku, często też ze skrępowanymi rękoma. Też zawiadomiłem prokuraturę o tym, w jaki sposób cudzoziemcy byli zmuszani do podpisania dokumentów, o których treści nie mieli pojęcia, a na bazie tego właśnie dokumentu, który niektórzy podpisywali, cudzoziemcy byli wyrzucani przez płot na stronę białoruską. O tym wszystkim ze szczegółami opowiadałem w materiale Niebezpieczna Straż Graniczna. Straż Graniczna ochoczo wysyła zawiadomienia przeciwko takiemu dziennikarzowi, jakim jestem, ale sama skrywa wiele brudów, nie tylko tych, o których opowiedziałem w materiale Niebezpieczna Straż Graniczna, ale też innych. Pierwsza sprawa, o której już wspomniałem swego czasu w moich mediach społecznościowych, dotyczy gwałtu strażnika na strażniku, gwałtu, do którego miało dojść w Kętrzynie, w ośrodku szkoleniowym Straży Granicznej. O tym napisał niewielki portal lokalny, ale żadne media tego nie zbadały szerzej. Jak to jest możliwe, że strażnicy graniczni dopuszczają się tego typu czynów wobec siebie i nikt o tym nie mówi. Ja zapytałem najpierw ośrodek Straży Granicznej w Kętrzynie, bez efektu. Zapytałem o to, kim byli ci strażnicy, czy ponieśli jakieś konsekwencje dyscyplinarne, czy wcześniej być może służyli na pograniczu polsko-białoruskim. Być może ten czyn był spowodowany jakimiś traumami, które tutaj właśnie dotknęły tych funkcjonariuszy. Ale nie dostałem żadnej odpowiedzi. Zostałem przekierowany do prokuratury, a z prokuratury dowiedziałem się, że ci dwaj strażnicy, zarówno ofiara, jak i sprawca, uczestnicy tego kursu szkoleniowego w Kętrzynie, pochodzili z placówki Straży Granicznej. I do rzecznika tamtejszego oddziału Straży Granicznej wysłałem pytania. Jakie postępowania wobec sprawcy wszczęła Straż Graniczna? Czy został dyscyplinarnie zwolniony? Czy nadal jest państwa pracownikiem? Czy strażnik, który był ofiarą, otrzymał pomoc psychologiczną? Od jak dawna sprawca pracował w Straży Granicznej? Czy sprawca, jak i ofiara kiedykolwiek pełnili służbę na pograniczu polsko-białoruskim od sierpnia 2021 roku? Te pytania wysłałem. Aha, i jeszcze dodałem jedno, czy ktokolwiek z przełożonych podał się do dymisji w związku z tym zdarzeniem, bo za czyny swoich podwładnych odpowiadają też przełożeni w takich formacjach jak chociażby Policja, Wojsko czy Straż Graniczna. Otrzymałem odpowiedź od pani Dagmary Bielec, która jednym zdaniem napisała do mnie, że dla dobra trwającego śledztwa nadzorowanego przez prokuraturę rejonową w Kętrzynie nie udzielamy żadnych informacji w przedmiotowej sprawie. Cisza, milczenie. Równolegle przesłałem moje pytania do Głównego Oddziału Straży Granicznej, do Biura Prasowego o w ogóle sytuacje, które miały być może miejsce w Straży Granicznej, o to, czy dochodziło do łamania prawa, co robiono ze sprawcami, czy były jakieś postępowania dyscyplinarne. I chcę przytoczyć Wam te szczegółowe pytania, które wysłałem, przypominam, do głównej siedziby, do Głównego Biura Prasowego Straży Granicznej.
Czy były przypadki pobicia i okradania cudzoziemców na pograniczu polsko-białoruskim przez strażników granicznych? Ile takich przypadków odnotowano? Ile w związku z tym wszczęto wewnętrznych postępowań dyscyplinarnych? Czy odnotowaliście Państwo przypadki siłowego zmuszania cudzoziemców do podpisywania dokumentów? Czyli zapytałem o to, o czym mówiłem w materiale Niebezpieczna Straż Graniczna. Czy potwierdziliście przypadki stosowania tortur wobec cudzoziemców? Czy odnotowaliście Państwo fakt przewożenia skrępowanych ludzi w lukach bagażowych aut Straży Granicznej? To też o tym mówiłem w tym archiwalnym materiale. Czy odnotowaliście przypadki, gdy skrępowani bądź nie cudzoziemcy byli przewożeni autami Straży Granicznej bez zapiętych pasów? Jakie konsekwencje ponieśli strażnicy, w których w aucie w październiku 2023 roku w okolicy Białowieży zmarł cudzoziemiec? O tym też mówiłem na moim kanale. Jakie konsekwencje ponieśli strażnicy graniczni z Dubicz Cerkiewnych, którzy odpowiadali za spalenie dokumentów i telefonów cudzoziemców w beczce ustawionej na terenie placówki? Te postępowanie prowadzi prokuratura. O tym też mówiłem na moim kanale. Jakie konsekwencje ponieśli strażnicy graniczni, którzy w lutym 2023 roku nie przyjęli od cudzoziemców zgłoszenia o umierającej Etiopce Mahlet Kassie i wywieźli ich na Białoruś? Kobieta, dla której prosili o pomoc, ostatecznie zmarła w lesie niedaleko Hajnówki, w lokalizacji wskazywanej strażnikom granicznym przez zgłaszających cudzoziemców. Ile przypadków pobić, nadużyć strażników granicznych wobec innych strażników granicznych odnotowaliście Państwo na pograniczu polsko-białoruskim? A też o takich sytuacjach informowałem w swoich mediach społecznościowych. Ilu strażników granicznych zostało dyscyplinarnie zwolnionych ze służby w okresie od sierpnia 2021 roku do teraz? I jaką pomoc psychologiczną otrzymują od państwa strażnicy graniczni służący na pograniczu polsko-białoruskim? Czy są kierowani na terapię? Czy w tym czasie są zwolnieni ze służby na pograniczu? Jaką pomoc psychologiczną otrzymują też od państwa rodziny strażników granicznych? Zapytałem o to, bo wiem, czego doświadczają właśnie funkcjonariusze tutaj na pograniczu, do czego są zmuszani. Te wywózki, o których tak często Wam opowiadam, na pewno zostawiają trwały ślad w psychice każdego, kto bierze w tym udział. To później rezonuje. No, pamiętamy też tę strzelaninę w Mielniku, kiedy pijany żołnierz strzelał do auta, którym jechał miejscowy człowiek, mężczyzna, ojciec, wraz ze swoją nastoletnią córką. Cudem nie doszło do tragedii. Tego typu sytuacje miały miejsce też całkiem niedawno. Jeden z żołnierzy popełnił samobójstwo, pełniąc służbę na pograniczu. Wiem, że tam dochodziło do fali, do przemocy ludzi wobec siebie, funkcjonariuszy, ludzi w mundurach. Dlatego ta pomoc psychologiczna jest niezbędna nie tylko dla tych, którzy tutaj służą w każdej formacji, ale również dla ich rodzin. I o to pytałem Straż Graniczną, jaka była odpowiedź. Najpierw dostałem informację od pana Andrzeja Jóźwiaka, że odpowiedzi na przesłane pytania udzieli mi rzeczniczka prasowa Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Poczekałem jakiś czas, no i otrzymałem odpowiedź. Myślicie, że szczegółową, odnoszącą się do każdego postawionego przeze mnie pytania? No właśnie, też nie spodziewałem się niczego innego poza jakimś ogólnikiem i tak naprawdę nieudzieleniem mi konkretnej informacji. Dzień dobry. Tak zaczyna swojego maila skierowanego do mnie Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach w dniu 15 kwietnia 2024 roku wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy wykonywaniu czynności związanych z ochroną granicy państwa przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i innych służb w okresie od września 2021 do marca 2024. To jest właściwy organ do udzielenia odpowiedzi na pańskie pytania. Pani Katarzyna Zdanowicz nie wspomniała, że ta prokuratura, ten zespół śledczy, który powstał, on został powołany po moich zawiadomieniach. Nie po zawiadomieniach Straży Granicznej, która mogła to zrobić, która ma wiele dowodów w swoich rękach, a których publicznie nie przedstawia. Jak się okazuje, nie zgłasza tych spraw do prokuratury, po to, żeby się oczyścić, po to, żeby jej funkcjonariusze przestrzegali prawa, po to, żeby być transparentnym. A chodzi tutaj o podstawowe prawa człowieka do azylu. Chodzi o kryzys migracyjny, o zbrodnię, która tutaj trwa. Chodzi też o życie ludzi, którzy niestety czasami tutaj w polskich i białoruskich lasach je tracą.
Pani Katarzyna Zdanowicz nie wspomina, że prokuratura zaczęła działać nie po zgłoszeniach strażników granicznych, a po moich. Jeśli chodzi o zwolnienia dyscyplinarne, pisze dalej Katarzyna Zdanowicz, to w okresie od sierpnia 2021 roku do chwili obecnej żaden z funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej nie został zwolniony dyscyplinarnie ze służby. Ja tego maila otrzymałem w grudniu w roku 2024. Te pytania, które postawiłem, dotyczyły sytuacji, które miały miejsce wcześniej, które są badane przez prokuraturę. Tak, człowiek zmarł w aucie Straży Granicznej. I słyszymy, że po takich przypadkach odnotowanych, potwierdzonych, Straż Graniczna nikogo dyscyplinarnie nie zwolniła. Na inne moje pytania, które usłyszeliście wcześniej tutaj, pani Katarzyna Zdanowicz nie udzieliła mi odpowiedzi, poza jedną w związku z aktualną sytuacją na polsko-białoruskiej granicy decyzją komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzone są przez zespół psychologów Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z wieloletnim doświadczeniem w pomocy psychologicznej udzielanej funkcjonariuszom Straży Granicznej przeszkolonych z zasad interwencji kryzysowej oraz diagnozowania symptomów ostrej reakcji na stres oraz PTSD, skoordynowane działania w zakresie wsparcia psychologicznego, interwencji kryzysowych i adekwatnej pomocy psychologicznej. Każdy z funkcjonariuszy, jeżeli wyraża chęć i potrzebę kontaktu z psychologiem, może w każdej chwili z takiej pomocy skorzystać. A co z rodzinami strażników granicznych, którzy też zmagają się z tym wszystkim, z czym ich bliscy przychodzą po pracy do domu? Czy oni otrzymują też pomoc psychologiczną? O to też Państwa pytałem. Podsumowując, wniosek Straży Granicznej o postawienie mi zarzutów upadł. Prokuratura nie chciała tego podjąć, nie widziała żadnych argumentów na to, by zająć się tą sprawą, a sama Straż Graniczna, jak się okazuje, ma jeszcze wiele do wyjaśnienia, wiele do przepracowania. I też, jak sami widzicie, zbieranie tych informacji, nawet z samego źródła, w oficjalnych pytaniach, nie przynosi żadnego efektu. Tak samo było, gdy pytałem po roku trwania kryzysu migracyjnego o liczbę wywózek, pushbacków dokonanych przez Straż Graniczną. Ta nie chciała odpowiedzieć na moje pytania. Ja je opublikowałem w sieci, zostały skopiowane przez moich czytelników, wysłane do Straży Granicznej i to oni, a nie ja, dostali informacje o dziesiątkach tysięcy pushbacków wykonanych tylko w czasie jednego roku trwania kryzysu humanitarnego na pograniczu polsko-białoruskim. I przy tej okazji dziękuję wszystkim tym, którzy wiedząc o tym, że Straż Graniczna próbuje mnie ścigać, postawić mi zarzuty, nie zostawili mnie, okazali swoją solidarność. Dziękuję Watchdog Polska, Bartowi Staszewskiemu, dziękuję Markowi Męczyńskiemu, Wawrzyńcowi i wszystkim tym, którzy trzymali za mnie kciuki, zadzwonili do mnie, napisali prywatne wiadomości. Ja byłem spokojny, jeżeli chodzi o tę historię, ponieważ w materiale Niebezpieczna Straż Graniczna wiedziałem, co przedstawiłem. Wiedziałem, jakie dowody zebrałem. Miałem bezpośrednie nagrania, których sam dokonałem, ludzi pokrzywdzonych przez tych strażników granicznych, o których mówiłem. Więc spokojnie czekałem nawet na ewentualne postawienie mi zarzutów. Gdyby tak się stało, gdyby Straż Graniczna dopięła swego, gdybym został skazany, groziłaby mi nawet kara więzienia. I tak wygląda zbieranie tych informacji na pograniczu. Tym bardziej dziękuję wszystkim wspierającym mnie dobrym słowem, ale także moim patronom, tym, którzy stawiają mi kawę na portalu Buy Coffee czy subpi.pl. Tym, którzy robiąc to, nie boją się, że wymieniam ich nazwiska, imiona, dziękując właśnie za okazanie takiego wsparcia. To nie jest łatwe, bo nawet stojąc gdzieś przy mnie w takiej sprawie, można być narażonym na jakieś nieprzyjemności, na krytykę. Mówienie o tym w tej sytuacji politycznej, jaką mamy, o tym, że odbiera się prawa migrantom i uchodźcom, nadal nie jest łatwe. Nie było łatwe zapisu, nie jest łatwe za rządów Donalda Tuska. Donalda Tuska, który dzisiaj na portalu X pożegnał Mariana Turskiego, człowieka, który przeszedł obozy koncentracyjne, człowieka, który przeszedł piekło II wojny światowej i który nie tak dawno przestrzegał nas przed tym, żebyśmy nie łamali praw, zwłaszcza praw mniejszości. Nie bądźcie obojętni, jeżeli widzicie
kłamstwa historyczne. Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana do aktualnej potrzeb polityki. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana, ponieważ istotą demokracji jest to, że większość rządzi, ale demokracja na tym polega, że prawa mniejszości muszą być chronione jednocześnie. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek władza narusza przyjęte umowy społeczne, już istniejące. Bądźcie wierni przykazaniu. 11 przykazanie. Nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie, jak was, jak waszych potomków, jak na waszych potomków jakiś Auschwitz nagle spadnie z nieba. Bo Auschwitz nie spadło nam z nieba, bo nie powinniśmy być obojętni. Donald Tusk wspomniał dzisiaj w swoim wpisie właśnie te słowa, że nie bądźmy obojętni, wypowiedziane przez Mariana Turskiego. Ten sam Donald Tusk, który odpowiada za łamanie tych praw na pograniczu, co więcej, chce zawiesić prawa do azylu, podstawowe prawa człowieka. Dziękuję panu Marianowi za jego świadectwo, za te słowa, które były też i są motorem takim napędowym ratowników humanitarnych na pograniczu. Nie mogę się pogodzić z hipokryzją i obłudą premiera Donalda Tuska. Skończcie z pushbackami, skończcie z łamaniem prawa na pograniczu. Nie miejcie pobłażliwości dla tych, którzy łamią prawo, bo wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej nie brakuje tych, którzy przestrzegają tego prawa, którzy są wrażliwymi ludźmi, którzy nie godzą się na wyrzucanie innych ludzi przez płot do białoruskiego lasu. I oni też oczekują jakiejś takiej reakcji ze strony rządu, który ukróci to bezprawie na pograniczu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej, Fundacji Wolno Nam i Stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, laureat Nagrody Fundacji dla Migrantów Dobry Start. Honorowym patronem kanału Czaban robi raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sam Marraj. Do grona moich patronów należą Ewelina Platek, Sławek Stocki, Ania Ramut, Ewa Szymańska, Małgorzata Wróblewska, Anna Papież, Michał Grech, Manuela Prekiel, Magdalena Falkowska, Agata Kęsy, Anna Masłowiec, Miłosz Krawiecki, Iza Tarasewicz, Paweł Trzciński, Piotr Matecki, Krzysztof Pajak, Dariusz Szary, Katarzyna Skakki, Stanisław Choeft, Michał Grech, Anna Kulikowska, Adam Szajna, Lesław Kostulski, Krzysztof Nowakowski, Michał Kulka-Kowalczyk,
Iga Pękalak, Jerzy Iwaniuk, Irmina Jakoniuk, Urszula Kołodziejczak, Joanna Kompa, Maciej Reputakowski-Madej, Aśka Plata, Kacper Gontar, Anna Machcewicz, Małgorzata Maj, Leleks 200, Małgorzata Grzankowska, Barbara Majewska, Sebastian Iwaniec, Grzegorz Paprzycki, Adam Karpiuk, Zofia Malcher, Zbigniew Sadowski, Witold Ściślak, Jan Kaliszewski, Jarosław Magielski, Katarzyna Woch, Ewa Jeronim, Małgorzata Pietrowska, Wawrzyniec Mąkinia, Anna Guzek, Olga Hajda, Darek Mickiewicz, Ruslan Abdullah, Katarzyna Mitros, Krystyna Kilde, Małgorzata Szczecina, Krzysztof Jania, Weronika Szawara, Adam, Anna Domanowska, Jakub Górnicki, Grażyna Przybyszewska, Iwanka Sudek, Katarzyna Szastok, Klara Półmrok, Julita Białobłocka, Robert Gola, Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Karolina Kuzema, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Patrice Senekal, Paweł Pacyński, Arwo Pole, Jerzy Machnikowski, Małgorzata Staszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Kłuszewska, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Adam Myk, Beata Walatek, Wiesława Grecka, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Urszula Keczma, Anna Langowska, Marek Durski, Anna Dormajer, Beata Sójka, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Krzysztof Dziedzic, Maciej Śliwa, Marzena Potepa, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Anna Pasikowska, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Marcin Pankał, Ania Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, Jolanta Malinowska, Dariusz Dudojć, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Darek Łankowski, Jacek i Anna Czernuszenko, Ewa Łabus, Wioletta Chrost, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Dorota Lubiewska, Dawid Weisbrod, Bogna Badowiec, Anna Mrowiec, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra Bolczyk-Szephert, Marlena Fatyga, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Aleksandra Lipowska, Marcin Pyrzyk, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Agnieszka Wolska, Iwona Skoneczna, Agnieszka Grondas, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Magdalena Babral, Karolina Górecka, Tomasz Białecki, Basia Andrysiak, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Marita Adamska, Anna Oryńska, Tomasz Czech, Magda Zielińska, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Marek i Magda z Torunia, Katarzyna Mielec, Agnieszka R. Jobda, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Iza Brodnicka, Anita Głowińska, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Tomasz Barczak, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. W ostatnim czasie na portalach Buy Coffee i Subpi.pl wsparli mnie Sebastian Cieśla, Grzela, Hal Kry, Ewa Mendoza, Łucja Kamińska, Grzegorz Ssakowicz, Aleksandra Błońska, Jarek Wójtowicz, Jolanta Tomczak, Magdalena Poremska, Gabriela Wiktorowicz i Małgorzata Sajkiewicz-Kręt. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.